Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Aktualnie znajduję się w Puszczy Bydgoskiej, gdzie bohater odcinka tworzy ciekawy projekt, który może Was zainteresować. Dzięki maszynom WaterJet byliśmy w stanie wyciąć coś, aby wspomóc ten właśnie dobry projekt. Zapraszam na odcinek. Witaj Marcinie, Żółwik. Cześć. Cześć. Na początku chciałem Ci powiedzieć, że to nie lada wyzwanie dostać się tutaj do Ciebie, do tej puszczy. Wiesz co, słuchaj, ja z tego co mówiłeś, to widziałem, że Ciebie poprowadziło w ogóle jakimiś totalnie jak gdyby mega rozdrożami, tak? Z reguły pewnie jest troszkę prościej, ale Ty już naprawdę dostałeś tak zapodaną trasę tutaj przez Google, że szkoda gadać. Powinienem mieć jakiś samochód 4x4, aby się tutaj dostać bez żadnych problemów, bo powiem Ci, prawie się zakopałem. Ale nie mówmy o tym, powiedz mi, czy byś mógł powiedzieć naszym widzom, co tutaj się dzieje? Dobrze, okej. Co tutaj tworzysz? Dobrze, już mówię. To znaczy tak, jesteśmy w miejscu w Puszczy Bydgoskiej, w którym realizujemy projekt, który się nazywa Dobry Projekt. W związku z tym już sami możecie się domyślać, że wszystko to, co robimy, jest dobre. Tak, przynajmniej oczywiście robimy wszystko tak, żeby to było dobrze. I teraz tak, co robimy? Zajmujemy się propagowaniem off-gridu. I teraz pierwsza rzecz jest taka, słuchajcie, wbijajcie do nas na kanał, bo jeśli czegoś, jak gdyby byście chcieli się więcej dowiedzieć, to u nas na pewno znajdziecie. Szukajcie nas jako Dobry Projekt. Myślę, że tutaj na pewno będziemy gdzieś tam zalinkowani. Słuchajcie, co się kryje pod nazwą jak gdyby off-grid, tak? Bo nie wszyscy mogą wiedzieć, tak? Off-grid to jest kwestia związana z wypięciem z sieci, tak? Czyli szukanie wszelkiego rodzaju rozwiązań, które mogą nas uniezależnić. I w związku z tym takie podstawowe rzeczy do tego, żebyśmy mogli żyć i funkcjonować poza siecią, to jest kwestia dostępu do prądu, do wody, tak? Kwestia podstawowych rzeczy typu trzeba się zaopatrzyć w jakąś toaletę, jak już gdzieś tam się znajdziemy poza siecią, tak? W związku z tym to są takie tematy, którymi się zajmujemy, a jednocześnie mnóstwo jest w tym wszystkim takich fajnych, ciekawych eksperymentów, tak? Bo okazuje się, że jak już wypniemy się z tej sieci, to nagle potrzebujemy jak gdyby realizować normalne, zwykłe potrzeby, typu, nie wiem, naładować telefon, tak? Potrzebujemy mieć tą wodę, tak? Gdzieś musimy się schronić, tak? W związku z tym między innymi za chwilę pokażemy Wam namiot, który tutaj mamy. To czy byś mógł nas oprowadzić, pokazać kilka elementów, co tutaj jest? Dobrze, okej, czyli tak, pierwsza sprawa jest taka, słuchajcie, tutaj mamy w ogóle przygotowaną paletę, praktycznie całą paletę, która będzie wykorzystana, panele fotowoltaiczne pod kwestię, tutaj dosłownie z tyłu, obok zaraz, jak gdyby za naszymi plecami jest kwestia, będzie startowała budowa domu takiego off-gridowego. Teraz tak, tutaj mamy nasze zaplecze, testujemy, sprawdzamy i tak dalej, czy dajemy radę, czy jest to możliwe. Słuchajcie, temat jest taki, mamy tutaj sprzęt związany z tematem ładowania akumulatorów, tak, czyli to jest tak, regulator ładowania, oprócz tego tutaj z tyłu mamy, zaraz pokazujemy naszym widzom, tak, mamy całe zaplecze związane z kwestią prądu, tutaj mamy magazyn nasz energii, tak, przetwornica i to wszystko chodzi i lata nam jak gdyby mamy dostęp do 2000 mocy ciągłej, tak, i 4000 chwilowej i powiem Wam, że zaczyna nam to już powoli gdzieś tam wychodzić, tak, czyli jak gdyby zużywając na bieżąco i zasilając się potrzebujemy kilkaset wat, z tego względu, że tyle jest nam potrzebne do tego, żeby uruchomić tam piec i tak dalej. To są takie elementy, których jakbyście chcieli coś więcej się dowiedzieć, to u nas znajdziecie rozbudowaną informację na ten temat na naszym kanale. Jak to wyglądało w zimę, powiedz? Bo to jest taki temat... Tak, dosyć ciekawe. Powiem Wam tak, jak się odwrócimy dobrze, poprosimy tutaj, słuchajcie, zobaczcie. Wyobraźcie sobie, że zaadaptowaliśmy namiot do takie na warunki już takie mega w ogóle ekstremalne. I teraz tak, co jest ciekawe, to testowaliśmy i spaliśmy, słuchajcie, w tym namiocie przy temperaturze 1000 stopni, 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 1000
minus 21 stopni, tak? Czyli już możecie sobie wyobrazić jak gdyby skalę związaną z tym, jak gdyby do jakiego stopnia gdzieś tam ekstremalnie, gdzieś tam jak gdyby poddajemy tutaj te wszystkie nasze rozwiązania testom. I powiem Wam, że w środku wewnątrz mieliśmy temperaturę w granicy 18-20 stopni. W związku z tym naprawdę powiem Wam, jestem mega zaskoczony, a to jest tylko i wyłącznie zasługą tego, że jest tak, jest tropik, jest namiot zewnętrzny taki, który otrzymaliśmy gdzieś tam od harcerzy i pod tym namiotem zewnętrznym kryje się wszyty namiot, taki z płótna naturalnego i tak dalej, czyli mamy warstwy jak gdyby takie, które nas zabezpieczają, takie bufory. Czy możemy zajrzeć do No środka? pewnie, dobra, chodźcie. Okej, słuchajcie, dobrze, tutaj nam pani Maria nam poszyła, zobaczcie, taki wewnętrzny namiot i teraz tak. Tutaj mamy zameczki i tak, to jest pierwsza warstwa, czyli namiot taki ten stary, leciwy, wysłużony, a tutaj w środku jest taki namiot, o, taki czyściutki. Zapraszam, proszę bardzo. Słuchajcie, jesteśmy poza siecią, ale włączymy Wam światło. Wow. Ciach, proszę bardzo. Jak Jest, w hotelu. światło jest, tak? I między innymi to jest miejsce, które spokojnie jest nas w stanie tutaj ochronić, tak? Czyli jesteśmy w stanie wypracować tutaj całkiem fajną temperaturę wyobraźcie sobie, jeżeli byliśmy w stanie zrobić temperaturę komfortową do spania w zimie, tak? To co dopiero jesienią, wiosną czy latem to już w ogóle jak gdyby. A łącznie z tym nawet, że to zabezpieczenie w postaci tutaj dodatkowych warstw powoduje to, że nawet latem jak pojawia się słońce, jest troszkę cieplej i tak dalej, to gdzieś tam blokuje tą temperaturę i tutaj jest troszkę chłodniej w środku wewnątrz. Super. Także Fajny namiot. super. Sporo tutaj miejsca. Taka rodzinka 2-3-osobowa. Nie, no spoko, Spokojnie. ogarnie. No wiesz, łóżko mamy w tej chwili tutaj przygotowane takie, wiesz, na dwie osoby. Jesteśmy też na etapie robienia takiego drewnianego, żeby to wszystko gdzieś tam nam grało z klimatem, współgrało, tak? I co jeszcze? Aha, w ogóle w tej chwili wykorzystujemy do grzania i ja na samym początku byłem strasznie sceptyczny, mówię, kurczę, nie no, piecyk, wiecie, butla i tak dalej, totalnie nie pasuje z naszym klimatem to, ale okazało się, że dzięki temu, że tutaj to wszystko oddycha jak gdyby, czyli że cały czas pracuje gdzieś tam to powietrze, to okazało się, że to się świetnie sprawdziło i to nawet była sugestia mojego brata, mówi, słuchaj, dobra, wstawimy, żeby można było gdzieś tam powiedzmy z tego korzystać na bieżąco teraz i żeby to było łatwe, proste w obsłudze. Wiecie, fajnie by było, gdyby tutaj była koza, taki żywy ogień, w ogóle, wiecie, taka szybka, żeby można było patrzeć, jak nam się to wszystko pali i myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę i z całą pewnością na pewno będziemy pracowali nad tym, żeby coś takiego się tutaj pojawiło. Natomiast tak czy inaczej, to między innymi ten namiot służy nam temu, żeby testować w ogóle rozwiązania takie glampingowe, czyli żeby dać możliwość spędzenia czasu poza miastem, gdzieś tam w głuszy, w puszczy, tak jak tutaj jesteśmy i żeby ktoś, kto przyjedzie, żeby mógł sobie poczuć tam ten klimat taki traperski, wiecie, taki coś trochę, powiedzmy, nazwijmy to w stylu alaskańskim, taki living off-grid. Chodźmy dalej, pokaż. Dobra. Pokaż, co tutaj jeszcze masz ciekawego. To zapraszam. Wiesz co, ja może pokażę Wam tylko kilka tak na szybko elementów, dobrze, żebyśmy, że wiecie o co chodzi, chciałbym zrobić taką zajawkę pod to, żebyście nas później dalej szukali u nas. Tutaj za naszymi plecami jest, słuchajcie, domek, który specjalnie przywieźliśmy po to, o właśnie, i tutaj jest rozwinięcie tematu związanego z prądem, z tego względu, że żeby móc testować rozwiązania off-gridowe i zbliżyć je jak najbardziej do takich realiów domku jednorodzinnego, to stwierdziliśmy, że zaimplementowanie tutaj domku takiego angielskiego, holenderskiego pozwoli nam wykorzystać naturalne warunki, czyli to jest coś, co jest pomiędzy, wiecie, namiotem, przyczepą kempingową, a domem, takie pośrodku rozwiązanie, tak? Ponieważ te domki tam angielskie, holenderskie, one wymagają podłączenia tak. Trzeba mieć wodę, trzeba mieć prąd, w środku jest to ogrzewanie, tak? To ogrzewanie też będziemy szli w stronę tego, żeby przerabiać je z ogrzewania gazowego na ogrzewanie elektryczne, z tego względu, że mamy panele, mamy prąd i tak dalej i będziemy szukali jakiegoś rozwiązania, żeby móc przejść z tego paliwa kopalnego, tak, na takie naturalne OZE off-gridowe i tak dalej, które spokojnie nam pozwoli
ogrzać, tak? Ciepłą wodę użytkową, CO i tak dalej. Ale słuchajcie, chodźcie, bo cofniemy się trochę z historią do tyłu, bo to jest jedna z rzeczy pierwszych, jakie w ogóle tam zrobiliśmy, czyli tak, stwierdziliśmy, że tak, będziemy wykorzystywali wodę deszczową. Do tego, żeby tą wodę deszczową wykorzystać, no to wiadomo, trzeba było zrobić przynajmniej wstępnie instalację, która nam pozwoli do tego, żeby ją magazynować. W związku z tym zastosowaliśmy tutaj taki filtr grawitacyjny. To jest zwykły filtr mechaniczny, to są zwykłe rury, tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, w związku z tym każdy może to zreplikować, powtórzyć i powiem tak, ja uważam, że to rozwiązanie autentycznie jest o tyle fajne, że ono działa, funkcjonuje, jest ok. Pobieramy wodę z góry, te wszystkie osady, które gdzieś tam są na dachu, jakieś pyły, kurze i tak dalej, to wszystko opada tutaj w dół, czyli znajduje się tutaj w tej rurze. W momencie, kiedy się woda unosi, tak, czyli ten poziom wody rośnie, to dochodzi do tego momentu. Tutaj zalewa nam ten zbiornik, który jest dedykowany, jesteśmy po deszczach, także jest pełny. Tutaj mamy wodę pierwszą, jak gdyby można powiedzieć, która jest nam zalewana i ten zbiornik jest przeznaczony, tutaj nawet jest taki znaczek, on jest przeznaczony do produktów z kontaktem z żywnością. W związku z tym można powiedzieć, że ta woda jest przechowywana w takich troszkę lepszych tutaj warunkach. Jak ten zbiornik nam się napełni, przeleje się, to w tym momencie napełniamy ten zbiornik, 1000 litrów. On jest zabezpieczony specjalnie folią, po to, żeby się do niego nie dostawało światło słoneczne, ponieważ dzięki temu nie rozwijają się glony. W momencie, kiedy on się przeleje, no to w tym momencie woda gdzieś tam sobie wylatuje. Tutaj mamy taki przelew zrobiony. Tak? Ok? Dobra, super. Lecimy dalej? Dobra, dalej. chodźcie, to zapleczem. Uwaga pod nogi. Słuchajcie, tutaj mamy zabezpieczone to jeszcze folią. Niedługo tą folię zdejmiemy, ponieważ już mamy założoną ścianę taką z desek, oflis i tak dalej. I to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ta folia służyła nam przez dosyć długi okres czasu, żeby nam powietrze z zewnątrz gdzieś tam nie wpadało do środka, żebyśmy mogli się gdzieś schronić trochę. Natomiast w momencie, kiedy już tą ścianę mamy zrobioną, to już jesteśmy w przededniu, można powiedzieć, tego, że można już to będzie demontować, tak? Lecimy dalej, bo zobaczcie, kwestie prądu, tak jak przed chwilą Wam pokazywaliśmy. No właśnie, słuchajcie. Ściana z butelek, co możesz o tym powiedzieć? Słuchaj, bardzo fajna sprawa, z tego względu, że to jest jeden z takich fajnych elementów. Promujemy budownictwo typu Earthship. I to też warto, żebyście sobie gdzieś tam, powiedzmy, poczytali na ten temat, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo tam są użyte bardzo ciekawe rozwiązania. Wyobraź sobie, że to są butelki, które świetnie przewodzą światło, tak? Bo to jest swego rodzaju taki luxfer, tak? Czyli on gdzieś tam, on przewodzi światło, tak? To jest butelka 12 cm, jedna część butelki koniec i druga część butelki 12 cm, tak? Czyli dwie takie same butelki są przecinane, dwie dwunastki tworzą nam 24, czyli mamy taką, można powiedzieć, cegłę, taki luxfer, który gdzieś tam złożony w jedną całość. Jak będziemy z drugiej strony, to sobie zerkniesz, zobaczysz, jak fajnie to światło dzienne wnika wewnątrz do pomieszczenia, a jednocześnie za tymi butelkami kryje się sauna, do której za chwilę przejdziemy. Słuchajcie, od tego w ogóle zaczynaliśmy, z tego względu, że tutaj mamy taki zwykły panel fotowoltaiczny i to wszystkim w ogóle też bym polecał, jeżeli ktoś ma ochotę zacząć swoją przygodę z off-gridem, to niech się zaopatrzy w jakiś jeden zwykły panel, tak? Niech weźmie sobie, poszuka gdzieś jakiś regulator ładowania. Dzięki temu, że ten regulator będzie Wam pilnował kwestię związaną z naładowaniem i tak dalej, tak? Czyli wszystkie te elementy związane z tym, jakie jest napięcie, jak są naładowane, przy jakim prądzie on się załączy, wyłączy, wszystko i tak dalej. Do tego wszystkiego przetwornica, prąd i tak dalej. Także spoko. To jest takie ABC podstawowe. Tutaj mamy pod to podpięte dwa akumulatory, troszkę ponad 300 Ah, jak gdyby magazujemy, jak gdyby z tego zestawu. I tutaj też jest bardzo fajne w ogóle pomieszczenie. To wiecie, to się mówiło się, że król chodził pieszo jak gdyby do tego przybytku, do tego obiektu. Słuchajcie, to jest toaleta, która charakteryzuje się tym, że to jest toaleta, ona jest toaletą samokompostującą, tak? I to jest tak, że chodzi o kwestię separowania jedynki od dwójki, w związku z tym dwójkę zasypuje się trocinami. Bo normalnie w standardowych toaletach, po pierwsze, tego typu na działkach gdzieś tam, no brzydko pachnie, jak otworzycie drzwi i tak dalej, to tam po prostu nie do końca aż się chce wchodzić. Tutaj po pierwsze, dzięki temu, że jest to separowane, czyli normalnie drenaż i tam jedynka sobie gdzieś odpływa na bok, tak? Natomiast dwójka jest zasypywana trocinami, dzięki temu po prostu, po pierwsze, nie śmierdzi, dwa, można później to wykorzystać, tą dwójkę przy sadzeniu jakichś roślin ozdobnych typu drzewek czy coś takiego i tak dalej, można pod drzewka to wrzucić i w tym momencie mamy taki naturalny nawóz, który spoko, można po prostu jak gdyby może się nam przydać, tak? W związku z tym jest to
Jest to ok. I mamy to sprawdzone i naprawdę to działa. Pokażę Wam, jak fajnie wygląda ściana tutaj. O, taki rzut oka. Tak? Tutaj. O, O, ładnie to widać. super. Także tutaj mamy jeszcze. W środku mamy przygotowany rzutnik. No, może jak ktoś wpadnie, kiedyś to odpalimy. Tutaj kino letnie, takie wiecie, studyjne. Oprócz tego, słuchajcie, zobaczcie. O, tutaj tak. O, to jest ta ściana, o której mówiłem, tak? Zobaczcie, spójrzcie. Ona naprawdę mega super wygląda. W ogóle ja powiem tak, że zwykłe, proste, naturalne materiały, fajnie obrobione, fajnie zaadaptowane i to całkiem, wiesz, no... Surowe wykończenie ma swój urok. Tak, tak. Właśnie te niedoskonałości w przypadku przykładowo drewna, one są właśnie czymś, co to wyróżnia. Tak samo jak tutaj. Mamy bardzo fajnie, bo są zwykłe tyczki okorowane, tak? Do tego są powkładane szyby hartowane są. Także w związku z tym to też jak gdyby stanowi taką fajną całość i fajne. Zobacz, ty ptaszek wleciał. Ty, ale numer. Wow. Ty, zobacz, gniazdko sobie zrobił. Weź ty, ale powiem Ci, słuchaj, ale numer, bo wyobraź sobie... O kurczę, masz tutaj nowego lokatora. Czy są jajeczka? No nie, jajeczek jeszcze nie ma. Ty, Ale to dobry znak. No, To dobry znak. ale słuchaj, w ogóle wiesz jaki numer? Wyobraź sobie, że my tutaj tą podłogę robiliśmy dosłownie, no 4-5 dni temu. Słuchaj, ty, on ogarnął to gniazdko, bo ja 4 dni temu odkładałem te deski. Także on w ciągu 4 dni, ty, machnął nam tutaj, no ci powiem ci dobry Przodownik znak. pracy. Tylko słuchaj, on nam teraz nam wstrzyma pracę nasze, wiesz, rozumiesz, podłogowe i tak dalej, z tego względu, że będziemy teraz musieli, wiesz, jakby zadbać o to, żeby... Kurczę ty, ale numer. Dobra, chodźcie. Co jeszcze? Aha, o, wiecie, przykładowo co mamy? Bardzo fajne też urządzenie. O, i to jest też bardzo taka, w ogóle ciekawostka. Powiem Wam, że można prąd bezpośrednio z paneli przetwarzać w pominięciu z akumulatorami. Tego typu urządzenie. Poczekaj, kurczę, nie chcę Ci skłamać. Elkar akurat, to jest polski, jak gdyby Made in Poland, w związku z tym super, bo to fajna sprawa, bo to warto też mówić o tym, co my u nas gdzieś tam robimy w naszym kraju, tak? Słuchajcie, to urządzenie służy temu, żeby kontrolować i ładować ciepłą wodę użytkową. I teraz tak, my akurat tutaj jesteśmy dosłownie gdzieś tam, zaopatrzyliśmy się w grzałkę 2000 W. To urządzenie jest przeznaczone do 3000 W. I to są takie ciekawostki, wiecie, które warto promować, bo słuchajcie, w jaki sposób można zakumulować energię pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych. Pierwsza sprawa jest taka, możemy włożyć to do akumulatorów po to, żeby móc wyciągać, kiedy nam to słońce nie świeci, tak? Natomiast 2, możemy tak samo przykładowo dzięki panelom fotowoltaicznym i to urządzenie jest o tyle fajne, że ono jest typowo off-gridowe, czyli możemy panele bezpośrednio podłączyć pod to urządzenie i później dzięki temu urządzeniu poprzez MPPT i tak dalej jest możliwość sterowania, regulowania temperatury ciepłej wody użytkowej, czyli możemy buforować, magazynować, tak, i jak gdyby tutaj zaopatrzyć się w tą ciepłą wodę użytkową, dzięki temu, że przetwarzamy OZE, tak, czyli słońce, zieloną energię i to jest nasz swego rodzaju akumulator. I to są też rzeczy, którymi się zajmujemy, testujemy. Jeśli chcecie, to możemy Wam pokazać tutaj, dosłownie tylko zasygnalizujemy, tak, ale to jest tak, że słuchajcie, mamy może z tej strony, jakbyś pokazał, o, w tą stronę. Słuchajcie, mamy urządzenie, to jest zwykła pompa i widzicie, w przypadku off-gridu my walczymy o każde tam 100 W. W związku z tym wyobraźcie sobie, że ta mała pompa 250 W, słuchajcie, ta pompa, ona zasila nam ten domek, czyli ona tą wodę, która jest, czyli tą wodę deszczową, nabija nam ciśnienie do zbiornika. Tutaj mamy taki dosyć duży 200 litrów zbiornik na wodę, podnosi ciśnienie i dzięki temu możemy podać tą wodę deszczową do naszego budynku. I tutaj w ogóle mamy, przykryte jeszcze specjalnie jest, żeby światło nie dochodziło. Tutaj mamy filtry, to są takie filtry, widzicie, sznurkowe
tak? I tutaj jest jeszcze pionkowy, w związku z tym, żeby jeszcze dodatkowo poza tą obróbką taką grawitacyjną, czyli tym filtrem grawitacyjnym, który Wam pokazywałem, to żeby jeszcze oprócz tego tą wodę jeszcze bardziej tam dofiltrować i tak dalej. Czyli ona zasadniczo można powiedzieć, że naprawdę w takim stanie, no jest po prostu czysta, tak? Wiadomo, że można jeszcze nad nią pracować, żeby ją przygotować do tego, żeby można było ją poddać jak gdyby już totalnie, jak gdyby pod konsumpcję, ale spoko do tego, żeby nie umyć się, cokolwiek i tak dalej. Jest super, nadaje się. Pokaż nam tutaj, jak się można zrelaksować w tym miejscu. Okej, dobrze. Do środka? Tak jest. Tak? Dobra, okej, no to chodźcie. Słuchajcie. Czyli co, pokazujemy nam Co zaplecze? się kryje za tymi drzwiami? Dobrze. Proszę bardzo, słuchaj. To jest tak. Dobra, ekran odstawimy na bok, ale słuchajcie, już Wam pokazujemy. To taką normalną, zwykłą kozą, tak? Możemy nagrzać i słuchajcie, to pomieszczenie to jest sauna, tak? I co jest bardzo ciekawe w tym pomieszczeniu, to to, że tak, mamy użyte różne materiały, które połączyliśmy w czasie budowy, czyli tak, z jednej strony mamy butelki, tak? Tak z tamtej strony, jak widzieliście, było denko i z tej strony również, czyli dwie takie same butelki przecięte, połączone stanowią bardzo fajny, takie jak gdyby naturalny, jak gdyby dostęp światła, jednocześnie są fajnym takim elementem dekoracyjnym, który można się tu bawić tymi kolorami i tak dalej, można sobie to układać w różną formę. Witraż. O, dokładnie. właśnie, coś takiego. Oprócz tego co? Mamy wykorzystane drewno, tak? Mamy szyby, okienka, drzwi, czyli takie elementy, no powiedzmy jak najbardziej naturalne. Łącznie z tym, zastanawialiśmy się, co zrobić, jeżeli chodzi o kwestię, tutaj góry, sufitu i wyobraź sobie, że normalnie wpiliśmy zwykłe płótno, takie, surowe, bawełny i tak dalej, naturalne. I to też w jakiś sposób nam tutaj fajnie wykończyło. Za nami, za naszymi plecami w ogóle jest ciekawe rozwiązanie, ponieważ ta ściana tutaj, to jest ściana, w której zostały wykorzystane opony. I teraz w ogóle, wow, totalnie crazy pomysł, ale budownictwo to Earthship w bardzo dużym stopniu jest nastawione na wykorzystywanie materiałów z recyklingu. I wyobraźcie sobie, że Właśnie widzę u góry też jakieś puszeczki. Tak, słuchaj, i mało z tym jeszcze, Czy słuchaj. te puszki są wypełnione czymś? Nie, wiesz co, chodziło o to bardziej, żeby wypełnić tę końcówkę ścian i użyć w ogóle tego typu materiał. Ja nawet ostatnio przeglądałem nasze filmy, na naszym kanale i w ogóle, fajnie, bo te elementy były robione przy udziale studentów, i to mało z tym jeszcze gdzieś tam z zagranicy, czyli tych, którzy przyjeżdżają czasami, jak gdyby pojawiają się tutaj w tej naszej przestrzeni i pomagają nam razem z nami się, jak gdyby bawią tym wszystkim. W przypadku tych opon to też jest ciekawe rozwiązanie, bo dzisiaj, jakbym miał powiedzieć, czy to się nadaje do sauny, to powiem Wam tak, nie do końca, z tego względu, że to jest mega fajny akumulator energii, czyli jako do pomieszczenia, w którym chcielibyśmy energię zakumulować, jak najbardziej. Natomiast w saunie chodzi o to, żeby bardzo szybko nagrzać, a później, żeby ta temperatura gdzieś tam, jak gdyby ona, Ciebie tutaj otaczała, w związku z tym wypełniłbym tutaj to drewnem. Ale wyobraźcie sobie, że my to zrobiliśmy specjalnie po to, żeby sprawdzić, czy taka opona jest w stanie, otynkowana i tak dalej, poddana bardzo ekstremalnie wysokim temperaturom, czy ona, czy się ją wyczuwa gdzieś w powietrzu, czyli normalnie takim, zwykłym po prostu, węchem jesteś w stanie wyczuć. I wyobraźcie, że potwierdziły się nasze założenia, które gdzieś tam konsultowaliśmy między innymi tam na uniwersytecie i tak dalej, gdzieś tam z naukowcami, że wyobraźcie sobie, opona ma pewne właściwości związane z tym, że ona jak stoi, leży, to nic się z nią nie dzieje, no i niestety jest bardzo dużym problemem, jak gdyby ekologicznym. Natomiast ona, dopóki jej nie palisz, jak gdyby, czyli nie, nie podpalasz tej opony, mało z tym, ona nawet w momencie, kiedy w samochodzie, przekręcisz, wystartujesz za szybko albo za mocno zahamujesz, to każdy wtedy czuje tą oponę. Natomiast jeżeli ona leży, jest otynkowana i tak dalej, z nią się nic nie dzieje, a mało z tym, to jesteś świetnym przykładem na to, że korzystając z tego pomieszczenia, bo już jak gdyby miałeś niejednokrotnie okazję je przetestować, to wszyscy potwierdzają jedno, że gdybym ja im tego nie powiedział, że tutaj za tą taką, nieregularną, nierówną ścianą kryją się ułożone po prostu opony nabite ziemią i otynkowane i tak dalej, nikt nigdy jak gdyby nie byłby w stanie nawet się domyślić, że w ogóle coś takiego akurat tutaj za nami, za naszymi plecami jest. I mamy świetny taki naturalny test. Fajnie, że wykorzystujesz wtórnie różnego rodzaju materiały, tak jak te opony, puszeczki, tutaj te buteleczki.
super. Fajnie. Cieszę się. To jest chyba właśnie ta część off-gridu, nie? Tak, ta ale wiesz, idea. to jest w ogóle fajny temat, ponieważ w ogóle temat związany z budownictwem typu Earthship w bardzo dużym stopniu wykorzystuje materiały z recyklingu. W związku z tym to jest bardzo istotne, żeby dać tym niektórym, powiedzmy, elementom możliwość tego, wiesz, powtórnego życia, tak, żeby je adaptować, stosować. Warunek zawsze jest taki, żeby to też Wam odpowiadało wizualnie, tak? Żeby to Wam, jak gdyby, wiecie, jak oglądacie tą swoją przestrzeń, dom i tak dalej, żebyście się cieszyli, czyli żeby Wam to sprawiało przyjemność. My tutaj w bardzo małym, takim niedużym pomieszczeniu mogliśmy zaimplementować wiele różnego rodzaju rozwiązań, tak? Bo mamy ścianę jedną z butelek, drugą mamy z opon, mamy drewno, tak? Gdyby ono było łupane, to już w ogóle to się nawet fachowo nazywa poletno, czyli A drewno. czy możesz powiedzieć, jaką temperaturę potrafisz tutaj? Powiem Wam, że tak, no to Ty potwierdzisz, jak gdyby jesteśmy w stanie podjechać z tą temperaturą pod 80 stopni, tak plus minus, i jednocześnie bardzo fajnie, ponieważ dzięki tej ścianie jest bardzo duża możliwość akumulowania energii, tak? W związku z tym nawet jeżeli przyjdziemy tutaj po tych tam 12, 15 czy tam 20 godzinach, to za każdym razem tutaj w tym pomieszczeniu, to pomieszczenie jest, jak gdyby nie jest jak gdyby podatne na zmianę temperatury na zewnątrz. Łącznie z tym, nawet jeżeli tutaj przykładowo mamy 20 stopni i przyjdziemy tutaj w nocy, kiedy na zewnątrz bardzo często były te temperatury dużo poniżej nawet zera i tak dalej, to okazywało się, że w tym pomieszczeniu jest zawsze dużo cieplej, czyli w ciągu dnia gdzieś tam w tym cyklu jak gdyby to pomieszczenie bardzo fajnie się nagrzewa. Już nie mówię o tym, że po rozpaleniu sauny i tak dalej, to zanim temperatura tutaj spadnie, naprawdę to trwa bardzo długo. Czy możemy pokazać widzom, co wycięliśmy dla Ciebie? No dobra, pewnie. Drodzy Państwo, oto element, który został wycięty na waterjecie dla Marcina. Jak możesz opowiedzieć, co to jest? Dobrze, to już mówię. Z racji tego w ogóle, że padła taka propozycja, że coś, może byśmy coś tutaj, wiesz, jak gdyby Wam zrobili i czy mam jakiś fajny, ciekawy pomysł, jak można by było wykorzystać sprzęt do cięcia i w ogóle, to jest tak. Stwierdziłem, że fajnym pomysłem byłoby zrobienie takiego zabezpieczenia do ogniska, a jednocześnie przez to, że parę razy padło pytanie, czy poza kiełbasą z ogniska byłaby możliwość, żeby coś przygotować, to stwierdziłem, że fajnie by było, żeby zwieńczeniem tego wszystkiego był ruszt, na którym będzie można położyć jakąś tam tacki, karkówkę, coś i tak dalej, tak? Czyli porobić jakieś takie jedzenie na żywym ogniu. No i w związku z tym stwierdziliśmy, że zrobimy takie wykończenie i zakończenie, które też jednocześnie, to możemy pokazać, zobacz, bo bardzo fajnie to można będzie gdzieś tam podwiesić, tak? Nad tym ogniskiem, jak gdyby już nawet jeżeli byśmy nie chcieli używać tego tematu związanego z otoczeniem ogniska, aczkolwiek myślę, że to jest jeden z takich fajnych elementów, który na pewno warto będzie tutaj wykorzystać, tak? I te palenisko będzie znajdowało się w tym miejscu. Tak. No w momencie, kiedy usuniemy sobie tutaj cegły i tak dalej, tak, no to w tym momencie, jeżeli położymy ten nasz, tak, to nasze zabezpieczenie i zostanie ono wbite dookoła, tak, w związku z tym po wyłożeniu tutaj drewnem, co będziemy mieli okazję przetestować, sprawdzić, to no to mamy dodatkowe zabezpieczenie, tak, no bo spokojnie, jak gdyby tutaj już gdzieś tam nam nic nie wyleci, czyli możemy się czuć też bezpieczniej przy okazji palenia ogniska. Normalnie, standardowo przy zabezpieczeniu powinno się wykorzystać kamienie, może to być ziemia i tak dalej. Tak? Chodzi o to, żeby ognisko okopać. Jeżeli ktoś z Was kiedyś był harcerzem albo oglądał jakieś tam filmy czy coś takiego, to wie o tym, że należy odsunąć te materiały łatwopalne, okopać czy coś. Ja stwierdziłem, że może fajnym elementem by było, gdybyśmy zrobili i wykorzystali jak gdyby tutaj to, że padła taka Tutaj jest propozycja. kolejna rzecz, którą dla Ciebie wycięliśmy. Są Super. to plakietki. Aha. Okej. I ja powiem tak.
uważałem, że jeśli już podchodzimy do tematu związanego z tym, że jest taki koncert życzeń i możemy sobie coś tam wybrać, tak, to stwierdziłem, że fajnie by było w taki sposób markować, tak, czyli budowanie jak gdyby marki polega na tym, że gdzieś tam te elementy tego, co robimy, żeby można było gdzieś tam podpisać, zaznaczyć, tak, że czasami, żeby nie trzeba było nikomu mówić jak gdyby czym, co, jak i tak dalej, czym się z jednej strony zajmujemy, albo jak się nazywamy i tak dalej, to stwierdziłem, że fajnie, jeżeli coś takiego ujmiemy na szyldach. I między innymi padł taki pomysł, ja stwierdziłem, że bardzo fajnie taki szyld, jeżeli umieścimy go na drzwiach wejściowych do sauny. Z tego względu, że tam kręcimy podcasty, zapraszamy ciekawych gości i może się okazać, że gdzieś tam w tle nie trzeba będzie nikomu mówić, tylko ktoś, kto wejdzie sobie zobaczy, to w każdym momencie, jak gdyby tego filmu będzie cały czas miał tutaj, wiesz, tą informację podprogowo przekazywaną. Z racji tego, że z reguły wiecie, jeżeli już coś Wam wpadnie do głowy i macie jakąś tam wizję, macie swój pomysł własny na realizację jakiegoś projektu, tak, skontaktujcie się z firmą, tak, nie wiem, z Tomkiem i tak dalej. Mało z tym, napiszcie, słuchajcie, że oglądaliście film i tam przykładowo było o dobrym projekcie i tak dalej i coś tam widzieliście podobnego i chcielibyście. W związku z tym myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Tutaj Tomek z całą pewnością Wam pomoże i ogarnie Wam temat jak gdyby związany z tym, żeby wprowadzić w życie Wasze pomysły, tak? Przy okazji pracy z tym materiałem, tak? Czy przy okazji jak gdyby wycinania w metalu, czy jakichś form, czy składania, czy cokolwiek i tak dalej. Już nawet tutaj jak gdyby nie jestem w stanie chyba sobie wyobrazić tego, co być może Wam chodzi po głowie. W związku z tym walcie śmiało, bo myślę, że tutaj jak sami widzicie, to... Ten kanał, czyli WaterJet Support, ma pokazywać, jakie są możliwości hydrostrumieniowej technologii i chcemy wspierać takie projekty jak Twój, pokazując właśnie, co potrafi ta technologia. To jest nasz główny zamysł. Wspieranie. Czuję, że mnie wsparliście. Naprawdę, jak gdyby można powiedzieć szczerze tutaj, że jest mi o tyle miło, że po pierwsze zostałem bardzo fajnie przyjęty, padła propozycja, na którą szczerze mówiąc ja pewnie chodziło mi to po głowie, ale pewnie sam jakoś tam też nie do końca może bym tutaj mocno szukał jak gdyby tego. Natomiast okazało się, że przez tutaj tą interakcję, wejście w interakcję z Wami, okazało się, że no zobaczcie, no minęło dosłownie tam tydzień, 2 tygodnie i ciach i słuchaj, i widzimy się, wiesz, Tomek przyjechał i nam tutaj to wszystko dostarczył na miejsce. Tak to mniej więcej finalnie wygląda. Palenisko, trójnóg. Ta wierzchnia blaszka będzie miała takie kółeczka i to wszystko będzie podpięte na sznurkach bądź na łańcuszku, że będzie można podnosić do góry i podkładać do tego paleniska. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak jesteście ciekawi, jak się sprawuje to palenisko, to wbijajcie na kanał Dobry Projekt. Marcin pewnie to przetestuje i zobaczy, jak to się sprawdza. Oczywiście subskrybujcie kanał WaterJet Support i kanał Dobry Projekt. No i co, my widzimy się kolejnym razem. Dzięki, Marcin. Na kolejnych odcinkach w takim razie. Cześć, trzymajcie się. Hej, do miłego.